To jest kanał Ekonomia w jednej lekcji, o ekonomii, o podatkach i o teorii gier. Dziś 10 kwietnia 2026 roku mija 16. rocznica katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 roku o 6:41 czasu uniwersalnego, czyli o 8:41 czasu polskiego, środkowoeuropejskiego letniego, w pobliżu Smoleńska w Rosji doszło do jednej z najtragiczniejszych katastrof we współczesnej historii Polski. Rządowy samolot Tu-154M, na pokładzie którego znajdowała się polska delegacja z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele, rozbił się podczas próby lądowania na lotnisku Smoleńsk-Siewierny. Zginęło 96 osób, wszystkie znajdujące się na pokładzie. Przedstawiciele władz państwowych, dowódcy wojskowi wszystkich rodzajów sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, inni przedstawiciele życia publicznego. Delegacja zmierzała na uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej. To była 70. rocznica zbrodni katyńskiej, zbrodni popełnionej przez NKWD, Radziecki Narodny Komisariat Внутренних Дел, Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych, najwyższy organ władz bezpieczeństwa w ZSRR. Wiosną 1940 roku NKWD rozstrzelało prawie 22 tysiące obywateli Polski, w tym blisko 15 tysięcy oficerów Wojska Polskiego i Policji Państwowej. Zbrodnia ta ma, zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, znamiona ludobójstwa i jest kwalifikowana jako zbrodnia wojenna, zbrodnia przeciwko ludzkości, zbrodnia przeciwko pokojowi i zbrodnia komunistyczna. Czy, jak wskazywał prezydent Kaczyński, właśnie późniejsza ofiara tragedii smoleńskiej, była to raczej zbrodnia szowinizmu niż komunizmu. Mówił tak w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Westerplatte w 2009 roku. Czyli fanatyzmu połączonego z pogardą i wrogością wobec innych narodów. Choć mówiąc najprościej, jak to zwykle bywało, doświadczyliśmy tego i od Rosjan, i od Niemców. Zwyczajnie chodziło o wymordowanie inteligencji narodu, osłabienie go, poddanie bez protestu i zniszczenie de facto. W tragedii smoleńskiej sprzed 16 lat, w trudnych warunkach atmosferycznych, przy gęstej mgle ograniczającej widoczność, samolot Tupolew Tu-154M, numer boczny 101, zniżył się zbyt nisko, a że podchodził do lądowania od strony wschodniej w Smoleńsku, to można powiedzieć wpadł do jaru, do zagłębienia przed lotniskiem, które tam się znajduje od tej strony podejścia do lądowania, i uległ całkowitemu zniszczeniu. Wydarzenie wstrząsnęło Polską i odbiło się echem na całym świecie, pozostawiając po sobie nie tylko żałobę narodową, ale także pytania i spory dotyczące przyczyn tragedii. Katastrofa smoleńska do dziś pozostaje jednym z najbardziej przełomowych i bolesnych momentów najnowszej historii Rzeczypospolitej Polskiej. W tym filmie poddamy tragedię smoleńską analizie przez pryzmat nowych, po raz pierwszy publikowanych w 2023 roku osiągnięć teorii gier, a konkretnie modelu opisanego w pracy Identity Concealment Games, czyli gry skrywania tożsamości, ukrywania rozpoznania. How I learned to stop revealing and love the coincidences. Jak nauczyłem się nie ujawniać i pokochałem, wykorzystałem ku temu zbiegi okoliczności. To artykuł 3 amerykańskich naukowców, Mustafy Karabaga z Uniwersytetu w Teksasie, Melchiora Ornika z Uniwersytetu w Illinois i Ufuka Topku, też z Uniwersytetu w Teksasie. Dodajmy, co zwykle czynimy w przypadku spraw kryminalnych, które analizujemy w świetle teorii gier tu na kanale Ekonomia w jednej lekcji, że nie bawimy się kosztem rodzin czy samych ofiar, bo teoria gier to nie jest zabawa, a naukowa, kilkakrotnie czy już kilkunastokrotnie nagradzana Nagrodą Nobla. Teoria ekonomiczna, której posługując się założeniami ekonomicznymi właśnie przypisujemy ludziom właśnie zachowania ekonomiczne, szukamy współzależności tych zachowań i istotnych statystycznie wyników, decyzji. Rozwiązujemy tajemnice przeszłości i prognozujemy przyszłe zachowania. W każdym razie w tej nowej grze skrywania tożsamości, skrywania rozpoznania, Identity Concealment Games, wrogo nastawiony agent, gracz, czyli wrogi gracz,
podejmuje działania tak, aby utrudnić swoją identyfikację, rozpoznanie intencji jego działań, samych działań, zadań jego. Autorzy badają możliwości, jakie dają zbiegi okoliczności, coincidences. Zamiast całkowicie maskować zachowanie, wrogi agent może działać tak, aby jego reakcje wyglądały jak naturalne lub przypadkowe. Autorzy dowiedli, że do ukrycia rozpoznania w tej grze najlepsze, najskuteczniejsze są strategie mieszane i niejednoznaczność. Najlepszą strategią często nie jest zatem ukrywanie wszystkiego, lecz celowe tworzenie niejednoznaczności, aby obserwator nie mógł jednoznacznie rozpoznać sytuacji, zidentyfikować ją. I na podstawie teorii gier postawili amerykańscy naukowcy w artykule wnioski, że pełne ukrycie tożsamości nie zawsze jest optymalne, czasem lepiej zlewać się z tłumem. Zbiegi okoliczności, coincidences, mogą być skuteczną strategią maskowania i istnieje kompromis między wydajnością a prywatnością. Im lepiej się ukrywasz, tym często gorzej realizujesz cel główny. Zatem autorzy pokazują, że skuteczne ukrywanie tożsamości, identyfikacji skrywanej sytuacji nie polega na całkowitym maskowaniu, lecz na tworzeniu wiarygodnej niejednoznaczności. Innymi słowy, zamiast być niewidocznym, lepiej być nierozróżnialnym. Zatem to jest film o tragedii smoleńskiej w świetle teorii gier, a konkretnie modelu gier ukrywania tożsamości, Identity Concealment Games. Wrogi gracz, agresor czy agent dąży do celu, czyli do wyeliminowania przeciwnika, ale jego nadrzędną strategią jest to, by jego działania wyglądały na przypadkowe, a nie celowe, zaplanowane działanie. A wynik wyglądał na przypadkowy błąd ofiary najlepiej. W teorii gier unikanie demaskacji czy właśnie skrywanie tożsamości jest najskuteczniejsze poprzez naśladowanie zachowań przeciętnego gracza. Czyli w tym przypadku, używając tej teorii do tragedii smoleńskiej, pozorowanie zwykłego wypadku lotniczego. Smoleńsk w tym kontekście może być nie tylko historią katastrofy, a przykładem gry o asymetrii informacji i strategicznego naprowadzania na błąd. W grach ukrywania tożsamości agresor wygrywa wtedy, gdy jego wygrana, tu ta katastrofa, wygląda na zbieg okoliczności. Zauważmy, że oficjalna narracja o błędzie pilota to właśnie opis przeciętnego gracza. Jednak kluczowy dowód z kokpitu rozbija ten model. Kapitan Arkadiusz Protasiuk lądował w Smoleńsku 3 dni wcześniej, a w zapiskach słyszymy: tam jest obniżenie, Arek. Na co kapitan Protasiuk odpowiada: wiem, zaraz będzie. Z punktu widzenia teorii gier załoga zatem posiadała wspólną wiedzę, common knowledge, o terenie. Skoro piloci wiedzieli o jarze, ich manewr wlotu w niego nie był błędem wynikającym z niewiedzy. W modelu gier skrywania tożsamości, jeśli załoga ma wiedzę, doświadczenie, informacje, a mimo to dochodzi do tragedii, oznacza to, że sygnały wejściowe, narzędzia zostały zmanipulowane przez agenta, agresora, tak by zmusić załogę do błędu. Model gry skrywania identyfikacji, tożsamości i zamiarów zakłada, że przeciwnik może wysyłać fałszywe sygnały, by utrzymać ofiarę w błędnym przekonaniu o bezpieczeństwie. Rosyjska wieża kontroli lotów systematycznie podawała komendę na kursie i na ścieżce. Mimo że, co potwierdził eksperyment na bliźniaczym Tu-102, samolot znajdował się poza dopuszczalnymi odchyleniami. To wciąganie w pułapkę informacyjną, by opóźnić decyzję o odejściu aż do momentu, w którym fizyczne przetrwanie staje się niemożliwe. Skoro wojskowi kontrolerzy lotu rosyjscy naprowadzali lot militarny, bo taki miał w istocie status ten lot do Smoleńska, więc jeżeli wojskowi kontrolerzy lotu militarnego naprowadzali wojskowych pilotów 20 do nawet 60-70 metrów poniżej kursu i ścieżki, to nie mogło to być, zgodnie z grą ukrycia identyfikacji, przypadkowe, pomyłkowe, czy dać się tłumaczyć
niedoskonałościami odczytów. Zresztą słychać przede wszystkim zamieszanie wśród samych Rosjan z zapisów z wieży kontroli lotów. Jakby gorączkowe konsultacje, czy zamknąć lotnisko, czy odmówić zgody na lądowanie, jakie są informacje pogodowe, co zdecyduje góra, kto i kiedy ma zdecydować o zamknięciu lotniska, poinformować załogę o stanie pogody poniżej minimum. Ale zamiast tego, czy raczej wbrew temu, tym niepewnym rozmowom w wieży kontroli lotów, wśród rosyjskich kontrolerów lotu, wbrew temu, wśród nich Rosgardiaszowi, samolot był wciąż do końca błędnie informowany, że znajduje się na kursie i na ścieżce. Mimo że wcześniejszy rosyjski IU został ostrzeżony o warunkach i zdążył odlecieć. Kolejnym elementem gry jest sprawność narzędzi. Kapitan Arkadiusz Protasiuk, doświadczony pilot, deklaruje: w przypadku nieudanego podejścia odchodzimy w automacie. W teorii gier to deklaracja strategii opartej na sprawnym systemie. Żaden z członków załogi nie protestuje, co oznacza, że w ich systemie wiedzy przycisk UHOT był sprawnym narzędziem. Fakt, że manewr UHOT odejście zadziałał w eksperymencie na bliźniaczym Tupolewie numer 102, ale zawiódł w tej maszynie, w Tupolewie numer 101, jest anomalią statystyczną. Dodajmy, że w teorii gier agresor, aby zwiększyć prawdopodobieństwo wygrania, wpisuje swoje ruchy w istniejące trendy. Otóż zaledwie 19 dni przed Smoleńskiem, przed katastrofą, tragedią smoleńską, 22 marca 2010 roku, też w gęstej mgle, rosyjski samolot Tu-204 rozbił się w lesie przed lotniskiem Domodjedowo pod Moskwą. Przyczyny ustaliła MAK. Błąd załogi i awaria automatyki. Wtedy nikt nie zginął. Było 8 osób na pokładzie. Zatem w obu przypadkach, obu Tupolewów, i Tu-204 pod Moskwą, i Tu-154M pod Smoleńskiem, kluczowym elementem jest zawodność systemów automatycznych. W Tu-204 system Auto Flight uległ awarii na wysokości 4000 metrów. W Tu-154M, jak wiemy, załoga ufała systemowi odejścia w automacie UHOT, który po remoncie w rosyjskim Samarze nie zadziałał w kluczowym momencie. W ogóle w pierwszym kwartale 2010 roku odnotowano 250% wzrost awaryjności agregatów autopilota i systemów nawigacyjnych w Tupolewie Tu-154M numer 101, już po tym remoncie w Samarze. W teorii gier to strategia sabotażu systemowego. Jeśli oba typy maszyn z rosyjskim rodowodem zawodzą w identycznym obszarze, automatyka sterowania w podobnym obszarze, w tak krótkim odstępie czasu, zauważmy, w ciągu miesiąca, przestaje to być zbiegiem okoliczności, a staje się cechą zatrutego środowiska gry. W świetle Identity Concealment Games, czyli właśnie gry skrywania identyfikacji, tożsamości, działań, zamiarów, planów, wprowadzenie defektów do narzędzi przeciwnika przed rozpoczęciem rozgrywki to strategia dominująca, czyli idealna. Pozwala agresorowi osiągnąć cel, tu katastrofę, podczas gdy wina spada na nieudolność operatora, który ufał uszkodzonemu przyciskowi. Zauważmy, że w kluczowej sekundzie kapitan był zaskoczony brakiem reakcji maszyny. Najbardziej uderzająca jest jednak faza gry po katastrofie, po 10 kwietnia 2010 roku, w której gier przetrzymywanie planszy, czyli wraku i czarnych skrzynek, to strategia mająca na celu uniemożliwienie przeciwnikowi zebrania danych, które zdemaskowałyby wrogość działań. Tutaj pojawia się też dziwna, to znaczy jakby nielogiczna postawa, zachowanie polskiego rządu, rezygnacja z obowiązującego porozumienia z 1993 roku, które gwarantowało wspólne śledztwo i równe prawa, na rzecz cywilnego załącznika 13, oddanie Rosji pełnej kontroli nad dowodami.
Wybór procedury cywilnej dla lotu wojskowego o statusie HEAD był według ekspertów wtłoczeniem śledztwa w pustkę prawną i de facto działaniem na szkodę polskiego interesu. Polska prokuratura dodatkowo zrezygnowała z sekcji zwłok po sprowadzeniu ciał do kraju, opierając się na zapewnieniach strony rosyjskiej, co było kardynalnym błędem i niedopełnieniem obowiązków. W teorii gier takie zachowanie rządu polskiej prokuratury sugeruje paraliż decyzyjny, który ułatwił graczowi wrogiemu właśnie ukrycie tożsamości. Dla pełnego obrazu tej gry w kontekście teorii gier dodajmy, że gdy agresor chce utrzymać tożsamość w ukryciu, musi eliminować graczy, którzy potrafią odczytać jego strategię. Tajemnicze śmierci generała Sławomira Petelickiego czy eksperta lotniczego Grzegorza Szpinety, osób publicznie kwestionujących oficjalną wersję tragedii smoleńskiej, wpisują się w model domykania systemu gry, gdzie koszt dopuszczenia prawdy do opinii publicznej jest zbyt wysoki dla ocalałych struktur. W analizie teorii gier eliminacja graczy, którzy potrafią zdemaskować strategię ukrywania tożsamości, jest logicznym przedłużeniem partii mającej na celu ochronę sprawców. Zatem podsumowując tę analizę, strategia w Smoleńsku w świetle teorii gier, modelu skrywania tożsamości, przestaje być serią nieszczęśliwych wypadków. To spójna partia, gra, w której narzędzia zostały zakażone. Awaryjność po remoncie w Samarze, prawdopodobny sabotaż tam w Samarze. Po drugie, sygnały zostały sfałszowane. Komendy na kursie i na ścieżce. I po trzecie wreszcie, plansza została ukryta. Brak zwrotu wraku i blokada śledztwa. Gdy doświadczony pilot mówi odchodzimy, a maszyna nie reaguje, mimo że wcześniej wiedział o jarze, nie mamy do czynienia z błędem, lecz z domknięciem pułapki strategicznej. W tej grze przypadek był tylko starannie wypracowaną maską. W świetle teorii gier przypadek jest tylko dobrze ukrytą strategią. Prawda o tej partii, o tej grze wciąż czeka na ujawnienie pełnej talii kart. Dziękuję.